mogę to powiedzieć. Operację BDSM. Czas zacząć. Przedstawiamy tutaj rubrykę tier list, jakkolwiek to nazwiesz, ze wszystkimi męskimi protagonistami gier Assassin's Creed, nie włączając jak to było? Jak się nazywały te takie Postaci pobocznych? Nie licząc postaci pobocznych i nie licząc Chronicles, ponieważ tam nie mamy pojęcia, jak wyglądały postacie, nigdy nie zdejmują tych. Z boku wyglądały ładnie. Wyglądały ładnie, ale niestety się nie liczą do tego super rankingu. Tak, lista przedstawiana jest chronologicznie. Znaczy tak z grubsza, bo... Tak z grubsza? No bo jakby było tak zupełnie chronologicznie, to chyba Alexius musiałby być pierwszy, nie? No, a nie bajek trochę? A właśnie słyszałam, że Odyssey ma jakoś tak pogmatwaną historię Assassin's Creed, że ona się dzieje przed Origins, co nie ma sensu zupełnie. No, bo chyba Origins to jest Origins. No właśnie, i dlatego właśnie Dobra, słyszałam nieważne. krytykę tej gry, że ona jest beznadziejna, ponieważ nie idzie w parze z fabułą poprzednich części w żaden sposób. Dobra, to jest ten moment, kiedy my udajemy, że my przeszłyśmy tę gry. Przeszliśmy większość tych gier, no proszę cię. No Origins czeka na swoją kolej. Tak, Na po moim koncie. nagraniu dostaniemy tyle pieniędzy, że kupimy sobie Odyssey. I krzesło, pamiętaj o krześle. No tak, krzesło, żeby mieć na czym siedzieć. Dobra. Okej, więc nie wiem właśnie, czy powinien być Desmond pierwszy, czy Altair, ale chyba Desmond, nie, sorry, Altair, no bo jako pierwszy... Altaira widzimy jako pierwszego, tak? Tak, w zgliczowanym animusie, ale nieważne. Więc Altair Ibn Lahad. Nigdy go chyba... Szczerze mówiąc, No. ty wiesz, że ja go darzę bardzo dużą miłością, ale z wiem. całym szacunkiem, ale ja go nie widziałam przez całą grę. Właśnie problem jest taki, że on jest chyba jedynym asasynem, który nigdy nie pokazał swojej twarzy spod kaptury, co jest... Wiesz, Znaczy, nie może nie liczmy Bloodlines, dobra? liczę inną grę. A jak I to Revelation. Ty, ja nie widziałam jego twarzy w Revelations chyba. Albo nie pamiętam. On umarł bez kaptura. O, dobra, ale może... A nie, takiego... czekaj, właśnie chyba założył kaptur Nie, przed było śmiercią, w kapturze, ale bo wszedł do Ezio- krzesła. Nieważne, to jest bardzo kultowa znalazł. interakcja, Ezio nieważne, go znalazł nieistotne. w krześle. Znaczy, Tak, w kapturze. tak, Ezio go znalazł w krześle, tak było. Nieważne. Dobra, ale wiesz, to też jest jakby taka aura tajemniczości, bo nie wiesz, co tak naprawdę jest pod tym kapturem. Niektóre laski to lubią. Ja nie lubię, ja wolę konkrety. Musimy zrobić użytek z litery Czyli D. co? Nie, D bez przesady, D to chyba... Ale ja chcę pokazać, że piękno jest w środku, to jest mój ulubiony asasyn. Czyli gdzie chcesz, B czy D? D czy D? Co nie istnieje. Nie wiem, bo ja bym dała B, bo to jest tak po środku, nie? Bo nie wiem, jak on tak naprawdę wygląda, ale... Dobra, powiedzmy, że uchronił się tym samym od naszej bardzo surowej opinii. Tym bardziej, że on chyba ma taką samą twarz jak Desmond, przynajmniej w pierwszej grze. Ezio też, ale to nieistotne. Nieważne, dobra. A Desmond w takim razie. Leci teraz Desmond, nasz chłopczyk, któremu się twarz w sumie zmieniła przez te kilka gier. I ja chyba Wiesz, co się zmieniło przez te kilka gier? No. Coraz bardziej rozpinał bluzę. Sexy playboy. Czy to oznacza... bo ja chyba wzięłam jego twarz z Assassin's Creed 3. 3 chyba. Tak, gdzie miał najwięcej, wiesz, high poly model, high definition, rozpięta bluza, sexy playboy i tak dalej. Czyli Tak było, no. Ale szczerze, nie wiem, jest taki Desmond, jego twarz, jak i jego charakter jest trochę nijaka. Według mnie. Też bym tak powiedziała i to oznaczałoby, że powinien dostać B, ale z drugiej strony, właśnie o ile u Altaira jest ta aura tajemniczości i No ogółem... właśnie, to Desmond ma taką aurę Tak, nijakości. bycia nijakim, tak. Szczególnie w porównaniu z tymi pięknymi dżentelmenami. Dobra, Więc- weź go wywal gdzieś. Tu na przykład. No, Nie no, dobrze. nie no, on jest ogółem konwencjonalnie atrakcyjny, no ale w porównaniu Oczywiście, z tymi wszyscy są panami- konwencjonalnie atrakcyjni, przecież my nie mamy litery F. No właśnie. O matko, nie wiem jak... Ktoś musiał iść do D, no No musiał. Desmond. Wybacz, sorry. D jak Desmond. A teraz Należy bardzo... Mm,
najseksowniejszy. Będzie... to będzie nudne dosyć, ale powiedzmy, żebyśmy każdego Ezja może dały w innej rubryce, żebyśmy go jakoś wystopniowały. Wiesz co, jestem bardzo za tym, ponieważ Ezio właśnie też się model zmieniał przez różne gry. I Ja te może jestem najnowsze- kontrowersyjna, ale ja wolę starsze modele Ja Ezja. też. Definitywnie laski lubią starszych mężczyzn. Ale Tak, jeśli chodzi o dojrzali Ezio- wiedzą, Tak, on jest co lubią taki baby, tak? chłopczyk, taki ładny chłopczyk i w ogóle, ale jakby nic jakiego, żadnego takiego zadziornego nic nie ma. W teorii porównaniu- Ezio to Altair, także możemy Ezio go to- dać obok. Tak, no to dajemy do B. Tylko, że... Ale ma w sobie taki zew, wiesz, młodzieniaszka. No tak. Ale Bawi mimo wszystko, damka. ale mimo wszystko myślę, że ten zasługuje na... Tak, ja myślę, że to jest Eska. Coś z czystym sumieniem Eska. To jest SXX. SXX to jest przedostatnia litera w naszym kodzie. Tak, dokładnie. Dobra, więc na tym nie musimy się nawet kłócić. Tak, za tą scenę z Katariną Sforcą dostaję eseczkę. Uff. Za resztę scen też, ale tamta była szczególnie intensywna. A co w takim razie z Ezio's Revelations, nasz szary... Ezio jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. No ale nie, no dałabym go na A. No bo jednak, no wino winem, no ale wiesz, no jak tam coś tam skwaśnieje albo pleśnie z piwnicy, to wiesz. Wiesz, jak się gra Ezio, to jak się biegnie przez Revelations, to się trochę się tak w głowie słyszy ach, moje plecy, kurde, za stary jestem na to wspinanie się. No szczególnie jak Jusuf nam to wypomina przez całą grę. Ta. Dzięki, Jusuf. Dobra. O, przypomniał mi się Jusuf. Jakbyśmy dawali innych chłopców, to dałabym Jusufa, bo Jusuf jest nawet ładnym chłopcem. To prawda, możemy kiedyś zrobić tier list z uwzględnieniem wszystkich albo większości pobocznych postaci. Jak wszystkich. Filmik... tak, wszystkich. Ten film, Ten film trwałby 3 godziny. O. Dzyń. Przewidziałyśmy tyle samo. Dobra, w takim razie teraz nadchodzi mój ulubiony chłopiec Connor. Od czystego serca. Ulubiony? Jak bardzo ulubiony? Nie aż tak bardzo ulubiony, ale bardzo doceniam go za charakter. Jest taki Ja mam- szlachetny chłopiec. Bardzo go Ja mam doceniam. coś kontrowersyjną opinię, ponieważ on ma bardzo taką masywną, krępą budowę i on wygląda jak jakiś niedźwiedź. W sumie. I ma taką gruchowatą twarz ogółem. Zauważyłam, że on jest ulubieńcem wizualnym wielu osób. Widziałam kiedyś ankietę atrakcyjnych chłopców, którą wygrał. Wiesz co, Ale bo dla on mnie wygląda- jest to najwyżej B. Najwyżej. Najwyżej B powiadasz. Powiem ci, że w porównaniu z nimi wszystkimi, no to są biali chłopcy, a on po prostu jest trochę bardziej interesujący pod względem rysów. I choć zgadzam się, że nie każdy może lubić taki kształt twarzy, to szczególnie kiedy on sobie w ogóle ten wygolił boki głowy. No to I wtedy walą wyglądał to- bardzo pazurnie, Pasuje. że tak powiem. To prawda, więc ja bym się właśnie wahała między B i A, ale chyba dam go B jako tak na Rozej. na rozejm. Twoje minimum, moje maksimum, tak. Podejrzewam, że gdybyśmy poszły twoją stroną, to poszłybyśmy C jak Connor, ale ja go zawyżam. Tak, co jak Connor, dokładnie. Tak, dobra. W takim razie, tatuś hejtam. Czy to źle, skoro uważam, że hejtam też się starzeje jak wino? Słuchaj, ja uwielbiam hejtama, więc jak dla mnie to mógłby gdzieś tutaj leżeć. Dobrze, wydaje mi się, że na Eskę to jest troszeczkę przesada, ale koło tego Ezja z Ezjem wydaje mi się, że mógłby pójść na piwo. Szare Szczególnie lisy. W tym lisy. wieku. Tak. A jest dla naszych szarych, starzejących się lisów i Chociaż szczególnie pewnie by nie z- poszli na to- piwo, bo są mistrzami zakonu asasynów i templariuszy, ale nieważne. A, dobra. Omińmy ten fakt i idźmy do naszego ulubionego pirata, którego kiedyś nie lubiłam, bo nie, Edwarda. Edward, och jest. Szczerze No nie, no mówiąc, Edward jest ładny, No no jest ja ładny. To by też ja nie mam wyglądał zamiaru szczerze, zaprzeczać temu, ale nie wiem czy tak na... On jest trochę niechlujny, więc może Wiesz jaki ja mam jeden problem? z Ja- Edwardem? Ogółem z Edwardem i z jakby kombinacją kolorystyczną, gdzie są ludzie, którzy są na przykład mocno opaleni albo mają trochę ciemniejszą skórę, Że ma ale takie mają, jasne ale włosy. mają blond włosy.
A Ja on ma pierd- słomiane, bo on się opalił na łódce, bo on jest walijczykiem. O Gość. tak, on jest walijczykiem i się opalił na łódce, ale mimo wszystko, po prostu, nie wiem, nigdy mi się to połączenie nie podobało i może nie na tym screenshocie aż tak bardzo, ale ogółem Edward definitywnie wygląda w ten sposób i trochę mi to psuło jego wizerunek, bo no, jakby osobiste te gusta. A jako, że to jest nasza, jako, że to Nasza jest nasza lista strona. i nikogo inna, więc Edward ląduje na A, ponieważ mimo wszystko ładny człowiek. Muszę coś sprostować. Mhm. Powiedziałam, że łódka, jak to powiedział Edward. E, to nie jest łódka, to jest statek, bo na statku można przewieźć łódkę, a na łódce nie da się przewieźć statku. Dziękuję. Naprawdę tak powiedział? Tak powiedział. Nie pamiętam tej drugiej części. Pamiętam część z łódką i statkiem. Za to mi się przypomniało, jak Connor musiał się przyzwyczaić, żeby nazywać swój statek ona. Jego ten kapitan prawie po głowie walnął. We do not misgender our ships. Dobra, więc następny pan, którego właśnie ogrywam, czyli Shay Cormac. Kolejny Ja cię szary przepraszam, ale szaleńc. on jest dla mnie eską w tym momencie. Szczerze, nie będę się z tobą kłócić. Jakbym dała tutaj młodszą wersję Shaya z początku gry, to ja bym go dała do C. No cap. To jego Tak, bo włosy- wyglądał jak jakiś O młodo Boże, niedorosły karakan. te jego włosy wyglądały okropnie, ale jak je spiął, jeszcze Na szczęście się- dorobił się tej blizny. Panie, Ale na szczęście zgolił ten dziewiczy wąs. zgolił ten dziewiczy wąs, spiął włosy, dorobił się blizny i jako templariusz myślę, że jest dużo... Wiesz, jakby myślę, że bycie templariuszem mu przystoi. Tak, on wygląda tak dobrze w tych szatach. Ciągle Jezus. nie. Ja jeszcze, jak wygląda jak się przenosimy do tych wspomnień w Paryżu. Kolejny szary lis. Dobrze. Okej, Ech, no to następny chłopiec. Taki Powiem pierwszy tak. Ezio. Pamiętasz jak mówiłam o moim top 3? Aha, To jest moje 3. mówisz. Tak, a teraz zastanów się, kto jest w moim top 3 i co ich łączy. Czy oni wszyscy mają ciemne włosy z kitką? Nie wiem, czy ciemne włosy, ale mają kitkę. Faktycznie. Powiem ci całkowicie szczerze, mi Arno nie leży. Nie wiem, czy to przez... Bo on ma taki wymoczkowaty wyraz twarzy, nie wiem jak to opisać. Trochę tak. I nie wiem, czy to jest wina po prostu jego modelu 3D czy coś, ale nie wiem, nie mogłam też znaleźć żadnego portretu, na którym miałby lepszy wyraz twarzy. Mam taką derpowaty trochę uśmiech. Ale nie wiem. Jak dla mnie, ja bym go wstawiła do B, bo ponieważ, nie wiem, coś mi jego w twarzy nie pasuje, ale skoro ty mówisz, że jest S, to proponuję kompromis. Dobrze, będziemy obiektywni. Będziemy obiektywne dla Cie- samych siebie. On ma ładne włosy, ma fajną No fryzurę. ładne włosy, no I bardzo wisi ładne u mnie włosy. nad łóżkiem, także no przyzwyczaiłam się. Tak, u mnie nad łóżkiem też wisi w postaci plakatu, chociaż już nie teraz. Teraz będzie coś bardzo kontrowersyjnego, także pokaż kolegę. Właśnie, Jacob, chłopcze. Dla mnie Jacob jest obiektywnie bardzo przystojnym, niesamowicie przystojnym mężczyzną, ale to jest przeciętna twarz przystojnego mężczyzny. Trochę, Ona moim zdaniem się nie wyróżnia niczym. trochę nie będę się z tobą kłócić, ale jest po prostu, jest jedna osoba, którą znam. Jakbym dała Jacoba gdziekolwiek nisko, to ta osoba by mnie zjadła. Ja zauważyłam, że wśród społeczności dominuje Connor z jakiegoś powodu, nawet nie Ezio, nie wiem, ludzie nie grali chyba w starsze gry z Assassin's Creed, A no ale wiesz co, trudno. myślałam, I że Jacob. Też myślałam, że Connor jest bardzo taki lubiany i tak dalej, ale ja później, jak skończyłam trójkę, to poszłam gdzieś tam na jakieś fora i poczytałam trochę i ludzie głównie narzekali na tę grę i narzekali na Connora, przynajmniej z tego, Tak, o tak, tym, co widziałam. Dziwne. Na charakter i na grę rzeczywiście narzekali, ale jak patrzyłam na jakieś takie typowo wizualne, to Connor tam robił jakieś rekordy No bo to dziwne. ładny chłopiec. Jest, trochę mnie boli, że jest na B, ale już nie będę zmieniać. To, to gdzie wstawiamy Jacoba? Chcę poznać twoją opinię o Jacobie, bo moja jest taka trochę mało popularna. Powiem ci tak, lubię faceta, który potrafi mnie rozśmieszyć.
A Jacob jest definitywnie zabawną postacią. I bardzo, bardzo lubię, jak wyczynia jakieś swoje rzeczy na ekranie. Plus jego zaczesane włosy bardzo mu przystoją. Jego brudka i jego styluwa z tymi czapeczkami i tak dalej. Więc ja bym chętnie umieściła go w A, ale jestem równie zgodna, żeby umieścić go w B. Możesz go dać w A, bo ty, nie wiem, jesteś gdzieś za tym, że ma bardzo ładny pyszczek, a ja jestem za tym, że on jest average, czyli no B. Czyli dla mnie on jest B. Tak po prostu, no B, chłop. Tak. Dobra, czyli niech zostanie na A obok Więc Arno. A jest super. Myślę, że on bardzo pasuje do Arno, bo oni obydwoje są tacy trochę przeciętni, ale przystojni, ale... no, nieważne. Dobra, teraz... Jak się jego imię wymawia? Nie chcę schrzanić. Widzę, że Powiedzmy, widać, że żadna z nas nie grała w to. bijek albo bajek. Bajek, myślę, że to jest bajek. Też mi się wydaje, że to jest bajek. Powiem ci tak, ma zajebistą kitę. Ma bardzo szlachetne rysy mordki. Ma bardzo szlachetne rysy mordki i ma przepiękne oczy. A broda też mu przystoi, a ta kita po Ma prostu... fajnego ptaka. Tak, jego ptak jest definitywnie bardzo atrakcyjny. Zobacz jaki Desmond jest samotny w tym nie ma nie ma nic na On tym. patrzy na nas z takim wyrzutem. No sorry Desmond, no... D jak Desmond, tak? Należysz tam. B jak bajek, czy A jak ajek? Nie, żadne B jak bajek, żartuję, że on jest za ładny na B. Ja bym, szczerze, ja bym go dała na A. Dobra, teraz powiem co ogółem ja myślę, Mhm. tak zupełnie szczerze. Moje top 3 wygląda tak tylko dlatego, że chciałam zrobić Panteon Kitek, ale mi się bardziej podoba bajek niż Arno. Panteon Kitek. W takim razie bajek zajmuje zaszczytne miejsce zamiast Arno i zasługuje na to chłopiec. Tatuś wszystkich asesynów zostaje. To jest nasz daddy, okej. Pronek, proszę. Dobra, więc ostatni chłopiec. Projekt BDSM. Projekt BDSM. Powiem tyle. Alexios. Alexios jest trochę creepy. Szczerze, mam wrażenie, że to jest wina tego programu, który im tam robi wyrazy twarzy w tej grze, ale bardzo... Cassandra jeszcze wygląda jakoś tak, ale Cassandra jest super. Cassandra jest sexy. Boże, jak ona jest piękna. Dobrze, że Ale- nie zrobiliśmy ranking protagonistów, bo wszystkie laski by wygryzły wszystkich. Właśnie słowo wytłumaczenia... O, czekaj, dobra, niech tam zostanie na razie, dotrzyma towarzystwa Desmondowi. Tylko tak na C, żeby nie było, że nie ma nikogo w C. Dobra. Jeżeli chodzi... Czekaj, co chciałam powiedzieć? Aha, że dlaczego robimy tylko panów, a czemu nie zrobiłyśmy osobno dla panien? No cóż, kobiecych protagonistek nie ma za dużo. Mamy kogo? Mamy Evie, 3. mamy Aveline i mamy Cassandrę. I one wszystkie należą do S, tak? Nie ma żadnej Dokładnie. dyskusji. Nie będzie drugiego filmiku, wszystkie należą do S. A w sumie ja to trochę rozumiem, czemu tych bab jest tak mało. Patrz, zrobili 2 gry, gdzie są baby, ale jest też opcjonalnie, albo półopcjonalnie facet, nie? Czyli mamy Evie i mamy Cassandrę, ale mamy też tam Jacoba i mamy sobie Alexiosa, nie? A Awelinka to jest taka postać z gry, Pobocznej bardzo. no takiej niszowej, nie? No bo jak ktoś ma PSP, to może pograł, a później teoretycznie była wersja HD, ale teraz w tę grę nie można nawet zagrać. Ja to rozumiem, bo ja wiem, że dużo facetów źle by się czuło sterując babą latającą po dachach i zabijającą ludzi. Niech się wypchają. Kobiety powinny być asasynami. To jest najlepsze uczucie. Uwielbiam. Parę było. To prawda. Powiem ci, że bardzo mi się podobało też granie Shao Jun w tym, w Chronicles. Ale dobra, ale wróćmy do jeszcze Alexiosa, jedno. ponieważ trochę tego osierociłyśmy. Tak, Alexios. Dobra, jesteś creepy, więc nie wiem, czy C jak creepy to jest dobra rubryka. Tak, co jak creepy. I ja bym go tam zostawiła. Niech tam szczęśnie. Desmond chyba rzuca na mnie jakąś klątwę. Bo on ma... Zobacz na jego spojrzenie. O matko.
Nie no, teoretycznie Alexios jest przystojny, tak jak nie wszyscy, ale te animacje... nie podziękuję. Niech tam zostanie. Będzie mu tam dobrze. Może dotrzymać towarzystwo Dobrze. Desmondowi. To dostaje złoty medal. Może jeszcze zróbmy tak. Kto jest top 1, kto jest top 2 i kto jest top 3. Czekaj, możemy jeszcze zrobić kolejność tutaj, że ktoś jest No. wyższe B i niższe Dobra. B. Desmond jest smutny. Alexios jest Jest- creepy. Okej, więc z kategorii B myślę, że Ezio zasługuje na najwyższe B. A nie Connor? Myślisz? Conor czy Ezio? No Connor ma ciekawą urodę, taką... Faktycznie. Wiesz co? No wiesz, Zgadzam się z taką tobą. nietypową. Czyli Altair zostaje na końcu, ponieważ nie widzimy jego twarzy i jest dosłownie Desmondem. On oddziela wszystkich asasynów. Tak, on oddziela wszystkich asesynów. Więc Tak. młody Ezio jest na środku. A co z A? To może być trudne. Hmm. Ej, nie mogę tego przesunąć pomocy. O, okej. Szczerze mówiąc, tak jak jest. Jakie jest twoje zdanie? Moment. Dla mnie Ezio bardziej, ale może zostać hejtem. Mówisz? No nie, no może dobra. zostać hejtem, niech będzie. Niech będzie z synem, niech dzielą najwyższe miejsca. Uff, dobrze. Niech tak będzie, dziadek, nie wiem, patrzy na nich, znaczy na niego, bo tatusie dziadek. O, tak bym zrobiła. Wybacz, Arno. Nie lubię twojej twarzy. Nie, po prostu grafika w tej grze tak przegięła z tą mimiką. Tak. Widzę, że z tego co widzę, to wszystkie te młodsze asesyny oprócz Origins mają ten problem, bo Alexios i Jacob trochę... I jeszcze Unity domyślnie jest straszliwie... jasne? No... też Ma to za bardzo zauważyłam. podkręcony kontrast? Czy ja wiem, czy kontrast, ale możliwe. Jest jaskrawe, nie wiem jak to nazwać. No zobacz jaki blask bije od tego Arno. O Boże. Prawda. Dobra, czyli została nam tylko do posegregowania kategoria S. Ja słyszę chóry anielskie jak na niego patrzę. Dobrze, zostawmy go już w cholerę. To jest moja Tatusie. sugestia. To jest moja sugestia. Oni wszyscy są tatusiami, właściwie. Tak. Dobra. Powiedzmy, że Shea jest na końcu, bo to był głównie mój wybór. Bez przesady, wiesz, coraz bardziej mi się podoba ta gra i ten protagonista. Ja chyba wywinduję Roga na moich top ulubionych asasynów, w sensie gry. On ma tak szlachetne rysy twarzy, że ja nie mogę po prostu. Szkoda, Ta że... kitka wszystko jeszcze podbija. Dobrze, Tak, czyli Bajek, no oczywiście legenda Ezio, Brotherhood, najpiękniejsza. ja bym się nas asasyn wyrzekła, historii. jakby Ezio nie był pierwszy, proszę cię. No właśnie. Jeszcze, żeby Chociaż wśród asasynów. było jeszcze lepiej, to jest moja ulubiona gra nie wszechczasów, ale wszystkich asasynów. Także jest to Prawda? całkiem sympatyczne zwieńczenie. Tak. Czyli co? Mamy wszystko ustalone w takim razie. Wspaniale, czyli chłopcy są głównie ładni. Tak, oni są domyślnie ładni. Jeżeli jesteś asasynem, musisz być ładny, albo ciebie nie przyjmą. Dlatego Desmond miał takie problemy na początku, nie? Tak, dokładnie. Ale już wyładniało. Więc Tak, późniejszy tak. W dalszym krok ciągu byłby- udawajmy, że Desmond, Ezio i Altair nie mają tej samej twarzy. To jest oszustwo, kto ci to powiedział. Nie wierz mi. Dobrze. No dobra, w takim razie dziękuję za uwagę. Oto ranking ładności protagonistów gier Assassin's Creed męskich. Od dwóch dość zmęczonych Polek, które siedzą zamknięte w kwarantannie, nie mają nic lepszego do roboty. Tak, to teraz poproszę pieniądze za sponsoring za moje krzesło. Do widzenia. Do widzenia.